Witajcie moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy o niezafajnym temacie gry z wielkim potencjałem, która upada na naszych oczach. Oczywiście omawianą grą jest Blockstar Planet wywodząca się z firmy MSP APS. Omówimy, dlaczego gra nie dostaje nic nowego, przyjrzymy się różnym sprawom z tym związanym oraz brakiem zainteresowania grą z strony osób z firmy. Rozdział 1. Omówienie. Blockstar Planet było ideą innej osoby niż w przypadku Movistar Planet. Gra została wymyślona przez Daniela T., który zajmował się grą od samego początku, kiedy nosiła nazwę Roboblast Planet, aż do roku 2024. W grze przez lata pojawiała się masa nowości, gdyż osoby zajmujące się grami widziały w BSP największy potencjał, porzucając przy tym MSP1 oraz MSP2, kiedyś Bunie Planet. Gra brnęła w najlepsze. W czasach roku 2020 gra osiągała szczyty. Wymyślono sezony, a nowości było pełno i wszystko się zapowiadało super. Do roku 2024. Rozdział 2. Zainteresowanie MSP2. Gra stała się totalnie porzucona za sprawą przechodzenia ludzi z MSP1 na MSP2. Zainteresowanie youtuberów przyciągnęło graczy do dwóch wersji gry Movistar Planet, na której firma zaczęła się skupiać. MSP2 wybuchło pod względem ilości graczy już pod koniec 2023. W tym roku gra zdobyła nawet pozycję w top na sklepie Play. Doprowadziło to do zainteresowania deweloperów grą Movistar Planet 2 bardziej niż Blockstar Planet, ponieważ prawdopodobnie było to już dawno planowane, a oni wykorzystali sytuację wzrostu graczy. Rozdział 3. Nowości w BSP. Tytuł nie bez powodu jest w cudzysłowie. Blockstar Planet ostatnie nowe rzeczy otrzymało w 2023, gdzie dodali około 5 bloków. Na tym się skończyło. Późniejsze dodanie panoram nieba oraz innych rzeczy do sklepu nie było skutkiem pracy, lecz lenistwa. Wszystkie rzeczy, które wprowadzili, były wyciągnięte z plików. Wszystko to już było w grze, lecz niedostępne dla graczy. Jedno tło ma do dzisiaj przypisany tekst nowy, co oczywiście jest kłamstwem. Zapomnieli usunąć tekstu i wisi to tak przez kilka miesięcy. Z jakiś miesiąc lub dwie temu dodali przedmioty dolne i panoramę nieba do sklepu, a to wszystko było do odebrania za darmo za pobranie aplikacji BSP, gdy dopiero wychodziła na światło dzienne. Oczywiście przypisano temu miano nowej kolekcji, aby zmylić graczy. W Halloween 2024 roku doszło do pierwszej takiej sytuacji w historii BSP, że nie było nawet wydarzenia. Zmienił się tylko Nexus, nie dostaliśmy ani nowych kryształów, ani bloków halloweenowych w sklepie, ani nic do tworzenia. Co do sezonów, które wróciły i będą wracać, z czasem będzie to trasa światowa, to wszystko oczywiście było już w grze wcześniej. Do tworzenia zostały dodane wtedy stare bloki sezonowe, przez co straciły na unikalności. Każdy mógł je mieć, nawet gdy nie grał podczas sezonów w 2020 roku i trasy światowej w 2023. Sezony wróciły bez żadnej fabuły. W grze nawet nie pokusili się dodać NPC, które były związane z fabułami sezonów. Rozdział 4. Błędy w grze, serwery. BSP mimo coraz mniejszej aktywności doświadczało bardzo częste zawieszenia serwerów w większości europejskich. Prawdopodobnie jest to wina osób trzecich, które bawią się tą grą wiedząc, że nie będą mieć konsekwencji za swoje działania, gdyż prawdopodobnie nikt z MSP APS nie zajmuje się już BSP. Jeżeli chodzi o błędy, BSP w trakcie sezonu 6 dodało przypadkowo do tworzenia oprócz trofea sezonu 6 również trofeum sezonu 7, 9 oraz 10. Do dziś nie są one usunięte.
Jest również poważny błąd z cenzurą, o którym za dużo nie wspomnę, ponieważ zaszkodzę MSP2 i BSP w jednym. Jest on do dziś nienaprawiony, a wspominano o nim już dawno temu. Niedawno Movistar Planet ogłosiło również dodatkowe korzyści na Black Friday w VIP-ach, które na BSP pojawiły się dopiero z czasem. Gracze byli przekonani, że o BSP zapomniano oraz że promocja nie pojawi się w grze. Rozdział 5. Aktywność gry. Spadającą aktywność widzieliśmy już dawno, ale teraz jest najgorzej. Po co grać w grę, w której nic się nie dzieje? Ostatnio mieliśmy sytuację, w której Jakob 767 zdobył topkę tygodniową w każdej kategorii na jednym opuszczonym serwerze. Nie było to nic trudnego, gdyż statystyki, które wbiły go do top, jest łatwo wbić. To tylko dowodzi małej aktywności. Z community gry odeszło również wiele rozpoznawalniejszych osób, youtuberzy oraz osoby popularne z Discorda. Serwer Blockstar Planet, który cieszył się życiem, aktualnie jest w bardzo słabej sytuacji aktywnościowej. Teraz pokażę wam fragmenty filmu Marboba, w którym on oraz odchodzą się z BSP oraz dzielą się z nami swoimi odczuciami wobec gry. Przypominam, że Diamo również się wypowiedział, w filmie w komentarzach zostawiam jego wypowiedź. A Marbobowi dziękuję za poinformowanie o tworzonym filmie o odejściu i za pomoc z kontaktem z Diamo. Nagrywać na tym kanale jakichkolwiek innych filmów, nawet z innych gier. No niestety, bez mnie wypaliło i czuję, że nie sprawiałoby mi to takiej przyjemności jak kiedyś. Naprawdę, przestańcie tracić czas na tę grę, bo uwierzcie mi, że naprawdę nie ma to największego sensu. No wiecie, jak chcecie, to sobie grajcie w BSP, oczywiście my wam tego nie zabronimy, broń Boże, no ale uważamy, że nie ma sensu, ponieważ naprawdę ta gra przez 2 lata nie dostała praktycznie żadnych nowości, więc nie łudźcie się na to, że nagle jakiekolwiek dostanie, ponieważ naprawdę nie ma na to raczej zbytnio szansy. Przez ten rok wypaliłem się i jest to fakt. Nagrywając filmy typu Klucze w jakimś tam Nexusie, dokładnie to samo nagrywałem 4 czy 3 lata temu, bo ten rok to była dosłownie powtórka 1:1 sprzed kilku lat. No nie czułem żadnej satysfakcji. I naprawdę się wypaliłem. Jedyne co aktualnie dosyć trzyma grę przy życiu, to projekt BSP Legacy odświeżający stare mechaniki gry, wygląd oraz inne niedostępne już w grze funkcje. W grudniu 2024 zrobili krok do przodu w porównaniu do deweloperów gry. Sam skład deweloperów stworzył nowy tryb, który nie jest zbyt skomplikowany, lecz mimo wszystko jak na w cudzysłowie losowych graczy, którzy postanowili zrobić tryb w grze, jest to osiągnięcie. W trybie można zbierać prezenty na mapie stworzonej przez osoby pomagające. Mechanika jest dosyć podobna do kopania. Rozdział 6. Koniec tego dobrego. W 2024 doświadczyliśmy czegoś, co pogrążyło przyszłość Blockstar Planet. Community zauważyło, że BSP nie odróżnia się już od MSP ważnym aspektem. Blockstar Planet posiadało innego menadżera konta na platformie Instagram niż profil MSP _global. Community gry zauważyło, że coś jest nie tak. Pod postami zawrzało, gracze dostrzegli, iż aktualnie ich menadżer się prawdopodobnie zmienił. Research doprowadził do znalezienia szczególnej informacji, mianowicie sam pomysłodawca gry Daniel T. odszedł z firmy. Ta informacja nasuwa tylko tezę, jaką jest to, że był on menadżerem Instagrama. W porównaniu do tego z MSP potrafił on odpisywać graczom, pytać pracowników o zdanie na temat przeróżnych rzeczy, nawet oceniali oni wysłane prefabrykaty itp. Odpisywał graczom na komentarze. Polubiał komentarze oraz używał ich grafik na Instagramie.
Był bardzo otwarty na graczy. Niestety to nie była jedyna rzecz, która się wydarzyła w firmie. Parę dni później Tobias, twórca wielu Nexusów w grze, również odchodzi. Główny powód to zapewne zwolnienie z racji powracania sezonów oraz trasy światowej aż do około października 2025. Oczywiście wraz z tym wracają Nexusy. Te dwie osoby stworzyły przewspaniałą przyszłość grze, dzięki nim gra zdobyła nawet nagrodę Spielpreisen w roku 2021. Those are the nominees for Best Live Game, or as parents call it, Peace. But who will take home the award? The award for Best Live Game goes to Blockstar Planet by Movie Star Planet. Yes! Congratulations, Movie Star Planet. Aktualnie BSP na Instagramie nawet nie postuje nowości oraz informacji o przecenach na VIP-y jak w przypadku MSP. Menadżer konta jest tak samo zamknięty na graczy, jak na profilu MSP znak podkreślenia Global. Rozdział 7. Przyczyny jeszcze większych kłopotów gry. MSP APS ma zatrudnionych około 40 do 30 pracowników, co sprawia, że nie ogarną 3 gier na raz. Dodatkowo, z grupy Tanie Rares Club na Facebook niedawno dowiedzieliśmy się od serii Zapytaj o MSP, że ich content creatorów jest tylko 7. Informacje dostaliśmy od osoby pracującej dla MSP. Deweloperzy Blockstar Planet prawdopodobnie musieli przejść na deweloperów gry MSP2, a na platformie LinkedIn aktualnie CEO MSP szuka game designera do gry MSP2, a to dlatego, że Daniel T. był game designerem BSP i odszedł. To pokazuje, jak im już nie zależy na kontynuacji Blockstar Planet i skupieniu się na MSP2. Blockstar Planet prawdopodobnie zostanie zamknięte wraz z końcem wszystkich zaplanowanych Nexusów w grze, czyli około 1 października 2022. Jest to przykra historia, lecz jako społeczność nic nie zdziałamy i wiemy to z doświadczenia.